Dzień dobry moi drodzy. O szkodliwości palenia tytoniu nie trzeba nikogo przekonywać, prawda? Prawda, bo to jest zgubny bardzo nauk. Uwaga, będzie trochę takich statystyk, w wyniku którego na świecie co roku umiera 8 milionów osób. W Polsce 70 000 osób. To jest zgony z powodu palenia papierosów, to jest 17 i oczywiście powikłania i różne choroby na tym tle, to jest 17% wszystkich zgonów, więcej niż tych spowodowanych alkoholem, narkotykami, samobójstwami, etc., etc. Poważna sprawa. A czy zioła mogą nam i naturalne metody mogą nam pomóc w walce z tą straszną przypadłością, tym strasznym nałogiem? Od razu Wam powiem, że mogą. Ano mogą. A jak i jakie zioła i w jaki sposób, tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Więc jeżeli interesuje Was to zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli jesteś palaczem, jeżeli masz w rodzinie palacza, bo oczywiście nie muszę Was przekonywać, że to tak zwane bierne palenie jest tak samo niebezpieczne jak sięganie po papierosa, jeżeli ktoś robi to po prostu samodzielnie. Jeżeli tak jest i chciałbyś walczyć z nałogiem, to ten film jest dla Ciebie. Dlaczego to jest takie ważne? Moi drodzy, wiemy, że palenie jest przyczyną najróżniejszych chorób. Mówi się, że 9 na 10 osób, które chorują na nowotwór płuc, to są te osoby, które palą, albo osoby, które w przeszłości, były palaczami. No to już jest wiadomo, moja babcia kiedyś mówiła, że jeden papieros skraca życie o 20 minut. Teraz już wiem, że też dokładnie tak tego nie można wyliczyć. Mówi się 10, 11, no nieważne. Zwał jak zwał, w każdym razie palacze żyją o 10 lat krócej niż inni ludzie, tak? O 10 lat. I żyją też bardzo często w takim dyskomforcie, dlatego że palenie papierosów to nie są tylko nowotwory płuc, które mogą spotkać palacza, bo to są również inne choroby układu oddechowego, takie jak rozedma płuc, takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, takie jak astma, jak gruźlica, jak POHP, czyli ta przewlekła obturacyjna choroba płuc, ale też inne nowotwory oczywiście, nowotwór języka, nowotwór krtani, nowotwór tchawicy, nowotwór gdzieś tam, tutaj jak fajki czy cygara się pali, bardzo często jest nowotwór tutaj wargi. Natomiast to nie jest tylko układ oddechowy, bo to jest też na przykład nasz układ krwionośny. Wiem, że nikotyna uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych. A to prowadzi do czego? Prowadzi do stanów zapalnych, prowadzi do zmian miażdżycowych, prowadzi do zakrzepicy, zwiększenia ciśnienia krwi. Opowiadałam Wam w filmie. Jest film o nadciśnieniu i mówiłam, że głównym wrogiem miażdżycy i właśnie z problemów związanych z ciśnieniem krwi jest palenie. Czyli w zasadzie na własne życzenie niektórzy chcą mieć zawał szybciej niż inni, tak? Bo taka jest prawda. Więc jeżeli ten zawał chcecie mieć, to proszę bardzo, palcie papierochy i strofantyna przy takim zawale potem Wam już może tutaj nie pomóc. Nie? Więc to jest bardzo ważne. Ale to nie wszystko, kochani, bo co mamy jeszcze? Mamy jeszcze na przykład inne nowotwory. Mamy raka pęcherza moczowego, mamy wszelkiego rodzaju choroby oczu, również te, które są na tle właśnie tego podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej. Mamy też, co jeszcze? Impotencję, więc panowie miejcie się na baczności, nie? Mamy niepłodność. Już pomijam takie aspekty bardzo kosmetyczne, można by powiedzieć, jak żółte zęby, jak skóra poszarzała, przesuszona, ale też nie zapominajmy o takim aspekcie, moi kochani, finansowym, nie? To nie jest bez znaczenia, bo jeżeli ktoś na przykład pali jedną pakę papierochów dziennie, ile tam kosztuje taka paka papierochów? 2 dychy?
no to ile to jest? To jest 600 zł rocznie. 600 to jest naprawdę kupa pieniędzy. No nie macie co robić ludzie z kasą. No pamiętajcie się, słowo daję. No tak. Dobrze. A wy mnie teraz zapytacie, no wszystko pięknie, pani Kasiu, łatwo jest mówić, trudno jest zrobić. Czy są zatem takie zioła albo substancje naturalne, które mogą nam pomóc w walce z nałogiem i ochronić ten nasz organizm od, no co tu dużo mówić, niechybnej zguby? Ano są. Ale pamiętajcie, kochani, że te zioła za was sprawy nie załatwią, tak? Ja powtarzam do znudzenia. Nie ma uniwersalnej tabletki, nie ma uniwersalnego zioła, które zrobi za was tę przysłowiową robotę, kiedy wy będziecie wygodnie leżeć w oparach dymu papierosowego i czekać, kiedy nastąpi ten cud, bo on nie nastąpi. Trzeba po prostu spiąć 4 litery, zrobić mocne postanowienie i koniec. A te zioła mogą wam w tym pomóc, dlatego że już jeżeli taką decyzję podejmiecie, no przede wszystkim się trzeba do tego przygotować i fizycznie, i psychicznie. I wtedy są takie zioła, które tutaj akurat mogą dla was być wsparciem. I jeśli chodzi o zioła, to ja bym je podzieliła na takie 3 grupy. Po pierwsze, zioła, które wpływają na nasz stan psychiczny, który jest bardzo ważny. Tak, będziemy o tym mówić. Po drugie, zioła oczyszczające i detoksykujące nasz organizm. I po trzecie, zioła te stanowiące jakby substytut dla papierosa. Te pewnie będą interesować was najbardziej. Ale zacznijmy od tej detoksykacji, bo ona ma szczególne znaczenie zarówno przed rzuceniem palenia, jak i po, czyli po prostu, no i w trakcie, no po prostu musimy ten organizm zintoksykowany wszelkiego rodzaju syfem, paleniem wieloletnim bardzo często, po prostu najzwyczajniej w świecie oczyścić. No i te toksyny, zioła, które mogą przegnać te toksyny, które przez, jak już mówiłam, wiele lat odkładają się w naszym ciele i degradują wszelkie organy naszego organizmu, z wątrobą włącznie. Mówiłam w ostatnim filmie, zerknijcie sobie o wątrobie, dlaczego ona jest taka ważna i w jaki sposób można ją oczyszczać, bo to jest taki główny bastion oczyszczania organizmu, tak? Ona przejmuje te główne funkcje oczyszczające. Więc jest dla nas niezwykle ważnym organem, ale też oczywiście musimy oczyścić układ oddechowy, on tego wymaga. No i w tym całym oczyszczaniu jakie zioła przychodzą nam z pomocą? No oczywiście wiecie, że jeżeli chodzi o wątrobę, to jest to ostropest, jest to kocanka, jest to korzeń mniszka, bardzo ważne zioło na oczyszczanie wątroby. Karczoch, ale to już nie zioło, tylko z tych takich warzywnych rzeczy. To jest wszystko ważne. O wątrobie jest cały film, sobie tam jeszcze raz powiadam, zerknijcie, będziecie wszystko wiedzieć, jak oczyścić wątrobę. Natomiast jeśli chodzi o układ oddechowy, to tu też są zioła oczywiście. Jest dziewanna, jest miodunka nie bez kozery nazywana płucnikiem, tak? Jest tymianek, jest mięta, jest podbiał. To jest dla dróg oddechowych szczególnie ważne, bo one będą nie tylko oczyszczały drogi oddechowe, ale też regenerowały nabłonek w tych drogach oddechowych zniszczonych po prostu przez palenie, przez nikotynę i przez te wszystkie inne syfy, które są dodawane do papierosów. Będą działały wykrztuśnie, oczyszczały płuca, tak? Ten śluz, który jest na przykład w dziewannie, będzie pięknie powlekał, regenerował. To jest ważne. Drugą grupą ziół to są te zioła, które wpływają na walkę z nałogiem przez jakby wpływ na nasz układ nerwowy i przez redukcję stresu. No bo nie ukrywajmy, że do tego papieroska szczególnie chętnie sięgają ludzie w chwilach stresu, jakiegoś poddenerwowania, tak, żeby się uspokoić, no a potem to już idzie z górki. No i jeśli chodzi o takie zioła, to mamy przecież, wiemy, dziurawiec, mamy orzankę nierównoząbkową, mamy
kozłek lekarski, mamy lawendę, mamy wrzos, mamy passiflorę, zioło męczennica, zioło o niesamowitych właściwościach zarówno uspokajających, jak i takich przeciwlękowych. Mamy... Co ten dolar robi? Czekajcie, zaraz wam pokażę. Ja patrzę, że on tak leży i tylko tyłek mu wystaje, ale on chyba coś gryzie. Dolar, co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Co ty się cieszysz? A, ty masz kij. Widzicie? On ma kij. Pokaż kija. I ten ogon. Cały czas mu się ogon. No dawaj kija, dawaj, dawaj. Nie dasz. No zjedz sobie, może ty sobie ząbki czyścisz. No super, widzicie, jaki ten dolarek jest śliczny. Patrzcie, a jakie piękne słońce. Teraz to już wiosna na pewno przyjdzie, nie ma co gadać. No mówię wam dalej. No mówię dalej. Co tam jeszcze mówiłam? Passiflora, ale chmiel, tak? Lawenda, mówiłam wam lawenda. Jest takie zioło mierznica, pamiętacie mierznica? Był film też o mierznicy czarnej, ono też super działa. No i oczywiście adaptogeny. To są rośliny takie jak aszwaganda, lukrecja, różeniec, tarczyca bajkalska, czyli te zioła, których głównym zadaniem jest walka ze stresem w naszym organizmie i na tym polu nie mają sobie przecież równych. Ale one też mają inne właściwości. Na przykład lukrecja ma dodatkowo silne działanie przeciwzapalne, czyli wpływa też regenerująco na nasze drogi oddechowe. Na te tkanki w płucach, które są uszkodzone przez palenie, tak? Więc to jest też niezwykle ważne. No i jest ta trzecia grupa roślin, bardzo ciekawych ze względu na swoje właściwości. Jeszcze trzeba powiedzieć, dlaczego tak trudno jest rzucić palenie. Dlatego, że nikotyna wpływa na nasz mózg i pobudza nasz mózg do produkcji m.in. dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika, który działa stymulująco na nasz organizm, mobilizuje nas do działania, tak, jak wiemy, ale też odpowiada za poczucie przyjemności w naszym organizmie. I dlatego to jest takie istotne. Jeśli chodzi o rośliny, to wiele osób mówi o korzeniu kucu. I to jest roślina, która rzeczywiście nam może pomóc w rzuceniu palenia. Przede wszystkim dlatego, że ona bardzo silnie detoksykuje nasz organizm, dlatego, że wykazuje silne właściwości odtruwające, ale też wpływa na redukcję stresu w naszym organizmie, przez co na przykład zmniejsza nam ten tak zwany głód nikotynowy, tak? Który jest jednym z podstawowych problemów, jeśli chodzi o ewentualne rzucanie palenia. Bo wtedy pojawia się to poddenerwowanie, takie napięcie. Chce się sięgnąć po papierosa, a korzeń kucu może to super właśnie tak wyciszyć. Natomiast jest też podejrzenie, aczkolwiek szczegółowych badań na ten temat nie ma, że izoflawony, które są zawarte właśnie w korzeniu kucu, mogą wpływać bezpośrednio na receptory w naszym mózgu, które są odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju uzależnienia. Podobnie działa roślina, która nazywa się Vernonia cinerea, która jest stosowana też w terapiach pomagających zwalczać palenie, głównie w takich krajach azjatyckich, czyli w tych krajach jest stosowana do walki z nałogiem, dlatego że ona świetnie przez swoje działanie znosi takie też objawy nerwowości, niepokoju, czyli również te symptomy, które pojawiają się po odstawieniu papierosów. A poza tym, podobnie jak korzeń kucu, też może wpływać na receptory w naszym mózgu, te, które są odpowiedzialne za uzależnienie. No i teraz tacy zawodnicy, bardzo poważni, czyli rośliny, które mogą być na przykład zamiennikami papierosów, dlatego że działają podobnie do nikotyny. I jedną z nich jest lobelia. To jest taka roślina, która ma w sobie alkaloid zwany lobeliną i
ta roślina działa podobnie, czy ten alkaloid działa podobnie do nikotyny, ale nie wywołuje uzależnienia, czyli potem tego syndromu odstawiennego nie ma, tak? I na koniec jeszcze niezwykle ciekawy związek i tym związkiem jest cytozyna. Cytozyna jest to związek, tutaj widzę, że wy takie macie, o, tak sobie stanę, żebyście mieli ładniejszy widok niż na tę drogę, bo tutaj teraz, zanim to wszystko nie zakwitnie, nie jest tak ładnie w niektórych miejscach. Cytyzyna. Cytyzyna to jest taki związek, który się pozyskuje z nasion złotokapu. I on ma działanie podobne do nikotyny. Dlaczego? Dlatego, że łączy się z receptorami acetylocholinergicznymi, tak, w naszym mózgu w sposób podobny do tego, w jaki robi to nikotyna. Tylko że to połączenie jest znacznie silniejsze, bo jest 7-krotnie prawie trwalsze niż to połączenie z nikotyną. Pamiętacie, mówiliśmy o amanicie i o tym, w jaki sposób muscymol może wpływać na nasz mózg i na walkę z alkoholizmem. I tutaj jest trochę podobnie. Tylko musimy wiedzieć, że ta cytyzyna podnosi nieco ciśnienie krwi, więc ktoś, kto ma problemy z ciśnieniem, powinien uważać. Co się cieszysz? A, znowu kijek. Dzisiaj jest dzień kijka. Dzień kijka. Dawaj kija. Dawaj kija. Odbiera kija. Proszę bardzo. Dawaj kija. Uważaj, bo się przewrócisz na tym. Czekaj. 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 Nie skacz mi tutaj. Poczekaj, pan cię rzuci. Nie skacz, bo jesteś za duży. Nie skacz. Uważaj, rzucę kija. Uważaj. Biegnij za kijem. Biegnij! No widzicie, to nie jest cud nad cudy. No a jak się cieszy, jak on się cieszy. No dobrze, no to moi drodzy, to czy wy wszystko już wiecie na temat roślin, które mogą pomóc nam w walce z nałogiem nikotynowym? Nie wiem, czy wszystko, ale myślę, że przekazałam wam dużo informacji. Teraz pokazuję wam, jak tutaj u nas już jest pięknie. Już się wiosna nie wymiga. Musi przyjść. Chodź Dolarek do mnie, chodź. No, piesek kijek. On mnie już nieraz, jak tak, ja muszę uważać, bo on nieraz mnie już podciął takim kijem, jak sobie miał większy kij. I jak sobie z nim biegł, to dostałam tak pod kolano, że o mało się nie wyrżnęłam. Dobra. No to kochani, czekajcie, odwracam. No dobrze. No to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nie palcie tych papierochów. Nie palcie. Lepiej idźcie na spacer, poddychajcie. Ja wiem, że czasami, że życie jest ciężkie i czasami człowieka kusi, żeby sięgnąć i mówi sobie wtedy: kurza stopa, jak to wszystko mnie wkurza i lepiej sobie zapalę papieroska niż nie wiadomo co. Ale znajdźcie metody, pijcie ziółka. Wszystko będzie dobrze. Cieszcie się życiem, uśmiechajcie się do swoich bliskich, kochajcie ich. Życie jest za krótkie, żeby się kłócić i żeby się różnymi sprawami przejmować. Ja się też nie przejmuję. Wy czasami mówicie: ale się pani przejmuje, niech się pani nie przejmuje, szkoda nerwów. Ja się nie przejmuję, bo ja naprawdę mam inne sprawy do tego, które mi sens powiek mogłyby spędzać, a nie komentarze pod filmem, czy ludzi, którzy nie rozumią, co ja do nich mówię. Natomiast to nie jest przejmowanie, tylko to jest taki, ja czuję taką w sobie potrzebę, no nie, że jestem misyjnym kanałem, to nie, bo to się różnie kojarzy, ale czuję potrzebę edukacji ludzi i będę cierpliwie tłumaczyć, ale będę wytykać te wszystkie błędy, które i te takie, no jak to powiedzieć ładnie, te takie niezręczności, tylko takie, no nie wiem, takie głupoty, które czasami się wygaduje, tak? Właśnie, żeby prostować, bo to jest też nauka przez negowanie tych nieprawidłowych rzeczy, które krążą również w przestrzeni internetowej. No dobra, bo znowu na ten koniec się rozgadam. No widzicie, ja się nie mogę rozstać, ale już kończę.
do widzenia. Ściskam Was, dobrego dnia, pa!